Tak, jesteśmy na żywo. Dzień dobry albo dobry wieczór. W sumie mamy 17, ale za oknami już chyba się robi powoli ciemno, także myślę, że możemy powiedzieć albo dzień dobry, albo dobry wieczór. Zależy jak się czujecie. Witamy na dzisiejszym live'ie. Dzisiaj gościem na YouTube'owym live'ie jest w zasadzie Ryszard Grzebek. Witaj, Ryszard. Cześć, witam Ciebie, witam Państwa. Ja tu poproszę operatora, żeby mi tu udostępnił czat, jeśli będzie taka możliwość. Jak będę widział czat, to też będę widział, ile mamy osób. A dla wszystkich, którzy już się zalogowali i już są i widzą nas, no to prośba, żebyście napisali, czy wszystko dobrze słychać. No i też na przykład skąd jesteście, z jakiego miasta, a może z jakiego państwa, bo wiem, że mnóstwo osób też z zagranicy nas ogląda. No i poczekamy kilka minut, żeby wszyscy się zalogowali. Ok, i dzisiaj będzie live dla Was. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że chcemy dzisiaj ten czas dać Wam jak najwięcej. Dzisiaj nie przygotowaliśmy stricte specjalnie żadnego tematu, tylko mamy pierwszych 5 pytań, które dostaliśmy z social media i od nich zaczniemy, a później będziemy z Ryszardem odpowiadać na pytania, które pojawią się na czacie, te najciekawsze, te najlepsze. Ryszard, będziesz mógł wybrać oczywiście pytania, które są może najbardziej kluczowe, albo kwestie, które się nie pojawiły w odcinkach, bo jak wiecie, tych odcinków z Ryszardem nagraliśmy już bardzo dużo na kanale, nie tylko naszym, bo na całym YouTubie jest mnóstwo rozmów, które możecie przeglądać. Ja widzę, że na czacie już się pojawiają miejscowości i wsie nawet, wieś, Wola, Chomejowa, Warszawa, Poznań, Bielsko-Biała, znowu Poznań, Dachau, Mińsk Mazowiecki, Szwecja, Houston się nawet pojawiło. Chyba Kasza jest z Houston. Potwierdź, Kasza, czy to mówimy o tym Houston w Stanach Zjednoczonych, Bieszczady, Norwegia, Jelenia Góra, Irlandia. Wow, no to jest moc. Zobacz, Ryszard, gdzie nas oglądają. To jest siła internetu właśnie. To jest siła internetu. Ryszard teraz siedzi u siebie w domu. To jest w ogóle też taki nasz pierwszy live, który nagrywamy trochę w inny sposób, dlatego troszkę to przygotowanie początkowo trwa i jeszcze czekamy tam na ostatni znak, czy wszystko jest ok. Będziemy zaczynać ze względu na to, że Ryszard jest u siebie, czyli we Wrocławiu. Tak, Ryszard, w tym momencie? Gdzieś tam w W tym okolicach? momencie tak. Ja u siebie jestem wszędzie. U siebie jesteś wszędzie, dokładnie. A my jesteśmy w Katowicach, no i nadajemy na cały świat. Przeważnie nagrywamy te live'y na żywo, tak jak wiecie, na żywo ze studia, ale dzisiaj nie było takiej możliwości, bo wiem, że tam jakieś sytuacje u ciebie, Ryszard, się podziały, że nie mogłeś do nas przyjechać, ale myślę, że już teraz będzie z górki. Dobrze. Pytania, przypominam, że już ponad 300 osób z tego co widzę, tak, pytania możecie zadawać na czacie, będziemy później do nich wracać, a ja rozpocznę od pierwszych kilku pytań, które dostaliśmy przez social media dzisiaj, jak ogłosiliśmy, że Ryszard się pojawi. Pierwsze pytanie. Ale uwaga, Sezon, proszę łatwe pytania. ja wybieram pierwsze z brzegu, mam nadzieję, że będzie dla ciebie łatwe. Sezon gryp i przeziębień no w pełni albo przed nami. I pytanie jest takie, jak zabezpieczyć się wcześniej i zadbać o odporność? To ja może bym je troszkę przeramował i zadał, czy nie jest za późno, a jeśli nie jest za późno, no to co jeszcze możemy zrobić, żeby w tym okresie śnieżno-zimowym, który na pewno przed nami, żebyśmy byli bardziej zabezpieczeni? No jak ktoś sobie przypomniał o tym, żeby się teraz przygotować na ten okres zimowy, to jeszcze może się załapie, że tak powiem, na końcówkę, ale już na ten sezon grypowy, który jest tuż przed nami, to raczej już nie zdąży. Dlatego, że odporność wymaga troszeczkę czasu, żeby ją budować i to należy zacząć praktycznie robić już gdzieś od końca sierpnia, początka września, żeby to. Mhm. Mi się niestety Ryszard zaciął. Dajcie na czacie znać, proszę, czy słychać Rysia. To jest najważniejsza informacja, bo ja niestety mam tutaj, widzę Ryszarda, ale niestety go nie słyszę. I to już się nam wydarzyło dzisiaj 2 czy 3 razy, także próbujemy ten internet przełączyć, ale ja nie słyszę Ryszard ciebie teraz.
Dobrze. Ryszard, nie wiem, czy wiedziałeś, ale wywaliło ci internet, więc nie było cię słychać przez chwilę, więc może prośba, żeby jeszcze raz odpowiedzieć na to pytanie od początku. O, przepraszam, internetu mi nie wywaliło, bo ja cały czas byłem, to gdzieś indziej jest problem. Więc od początku. Powiem tak, że postaram się powtórzyć to, co powiedziałem przed chwilą. Nie wiem, czy mi się uda tak dokładnie, ale mniej więcej przekażę sens, że jeżeli ktoś nie budował odporności gdzieś od końca sierpnia, początku września na ten okres grypowy, to raczej może teraz nie zdążyć, bo okres grypowy jest w zasadzie tuż przed nami, natomiast jeszcze ciągle coś można zrobić, jeśli mówimy o okresie zimowym. I teraz co sugeruję na szybko mieć pod ręką? Zawsze mieć olejek oregano w kapsułkach i zażywać go, tak jak pisze wrak, to nie wyrok, i od razu przy pierwszych objawach. Jeżeli ktoś zażyje przy pierwszych objawach, to praktycznie weźmie raz, może dwa razy ten olejek i w zasadzie grypa powinna przejść. Jeżeli to będzie coś naprawdę silnego, to być może trzeba będzie tam 2, 3, czasem 5 dni to stosować, ale zagapienie się tutaj i zaniedbanie pierwszych objawów powoduje to, że na pewno trzeba będzie to brać 5 albo więcej dni ten olejek. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. No wiadomo, w tym okresie systematycznie codziennie brać witaminę C, brać witaminę D, z tym, że ja zawsze preferuję, żeby brać dawki uderzeniowe witaminy D. No już nie będę się tutaj chwalił, że ja biorę raz na 3-4 tygodnie, czasem na 5, jak się zagapię, średnio 500 tysięcy witaminy D3. Oczywiście to jest podzielone tam na 2 czy 3 porcje w ciągu dnia i w zasadzie mam później spokój, nie muszę myśleć o suplementacji. I dobrze też jest w takim okresie wirusowym troszeczkę brać witaminę A, dlatego że ona też ma tam fajne, powiedzmy, drogi, przez które wzmacnia odporność. I w zasadzie to będzie takie witamina A, C i D będzie w zasadzie przygotowującą nas i chroniącą przed atakiem. Gdy już atak nastąpi, to będzie właśnie olejek oregano. A jeżeli chcemy trochę system odpornościowy wzmocnić, to sugeruję przynajmniej 2 razy w tygodniu po ciepłym prysznicu wziąć sobie wodę do jakiegoś większego naczynia, wrzucić tam worek lodu i czymś takim na koniec się hartować i to bardzo dobrze też działa. Mhm. Dobrze, to lecimy z tymi pytaniami jeszcze z czata, przepraszam, z Instagrama, a później wrócimy do pytań z czatu. Dawid będzie mi tutaj pomagał wybierać pytania, one będą podświetlone, te, które będziemy wspólnie wybierać. Pytanie numer 2. Jak już nas złapie przeziębienie w sezonie, który przed nami, to co robić? Czy zacząć od ziół, czy suplementować jakieś duże dawki, czy stare babcine sposoby, czosnek, imbir? No to w zasadzie już na to odpowiedziałem, że olejek oregano załatwia sprawę, jeżeli zaczniemy od pierwszych objawów, ale też nic nie szkodzi, że przy pierwszym przeziębieniu możemy się mocno rozgrzać gorącą kąpielą w wannie. Tylko trzeba oczywiście uważać, żeby nas tam nie zesłabiło. Zawsze tu zalecam, żeby jakaś była osoba asystująca i tam przez uchylone drzwi miała cały czas kontakt, bo to trzeba być w tej wannie około 20-30 minut, zacząć się mocno pocić. Bezpieczniejszy sposób to jest taki, że wkładamy stopy do w miarę maksymalnie gorącej wody i tyle razy tą wodę dolewamy, żeby była ciągle ta temperatura wysoka, że powoduje to, że się pocimy. W tym czasie jest dobrze wypić herbatkę z prądem, czyli herbatę normalną czarną, z całą cytryną. Oczywiście cytryna troszeczkę później dodana i do tego jeszcze kieliszek jakiegoś mocniejszego alkoholu, to jest herbatka z prądem. I to ma za zadanie rozgrzać od środka, a stopy nam pozwolą się wypocić. I to jest w zasadzie bardzo dobre lekarstwo też na właśnie na pierwsze ataki takich przeziębień różnych. Mhm. Dobrze, pytanie numer 3. Czy zioła i naturalna medycyna mogą zastąpić w przyszłości leki? To przecież już w zasadzie zastępują, bo większość leków, przynajmniej według mojej wiedzy, jest w dużej części opierana na zioła. To, że firmy farmaceutyczne dokładają do tego przeróżne mieszanki chemiczne, to tylko po to, żeby móc coś opatentować. Tak naprawdę większość skutecznych leków ma w sobie sporą część różnego zielska. Mhm. Idziemy dalej. Pytanie numer 4. Skup się, Ryszard, bo jest troszkę dłuższe i skomplikowane, może bardziej. Jakie czynniki mogą przyczyniać się do wystąpienia refluksu żołądkowo-przełykowego i czy warto i jak dobrze zakwasić żołądek? No to w zasadzie tutaj by trzeba zrobić cały wykład, ale najprościejsza rzecz to jest taka, żeby ktoś sobie przeczytał w książkach Rak to nie wyrok, rozdział 10.
wszystko na temat właśnie kwasu żołądkowego, znaczy wszystko, co należy przynajmniej wiedzieć, bo to jest bardzo podstawowa wiedza, którą tu jako pierwszy w Polsce nagłośniłem, później inni to podjęli, zaczęli się chwalić, jacy to wszystko wiedzą. Natomiast kolejny stopień, jak to wszystko uregulować, dopiero zostanie przeze mnie, nazwijmy to w ten sposób, ujawniony, dlatego że chciałem zobaczyć, czy ktoś w Polsce w ogóle temat podejmie na tym wyższym stopniu, czy wszyscy będą korzystać z wiedzy, którą dałem i to będzie już jakby szczyt obowiązującej wiedzy w Polsce, więc najprościej, najkrócej przeczytać sobie tam dokładnie z tymi zależnościami, to będzie, myślę, najlepsza podpowiedź, bo to jest też troszeczkę uzależnione od tego, co się w organizmie dzieje. Tam trzeba zobaczyć, co się dzieje z systemem enzymatycznym, z jelitami i tak dalej. Najprościejszy sposób to oczywiście kwas żołądkowy w postaci betainy HCl, no ale jeśli to nie działa, to tam jest kilka takich pośrednich, bym powiedział, rzeczy, które też podają, z którymi warto się zapoznać. Mhm. Dobrze, będzie ostatnie pytanie, które wytypowaliśmy do pytań zadanych w social media, a następnie przejdziemy do pytań, które zadajecie tutaj na żywo w czacie na YouTubie. Także jeśli macie jeszcze jakieś pytanie, to proszę napiszcie je teraz. Ostatnie pytanie. Czy i jak można zapisać się na konsultacje u Ryszarda i porady lub do jego uczniów Akademii? Wiem, że takie pytanie często do nas padało, w jaki sposób się z Tobą w ogóle kontaktować, no bo tych komentarzy pod filmami jest mnóstwo, a część osób chciała z Tobą czy porozmawiać, czy pomailować, no i pytali, jaki sposób komunikacji z Tobą jest najlepszy, najszybszy. W zasadzie na ten moment nie ma żadnego sposobu komunikacji, nie mówienia się na wizyty, gdyż cała moja siła i cały czas jest skierowana na to, żeby edukować nowych terapeutów. I praktycznie od świtu do ciemnej nocy się tylko tym zajmuję, chociaż tego co prawda nie widać w pierwszym kontakcie, to jednak z tyłu pracy w szkole jest niesamowicie dużo. W zasadzie jedyny sposób, żeby móc się tego nauczyć, to trzeba przyjść do mojej szkoły i później efektywnie w tym się poruszać, bo inaczej to jest, wyszedłem z takiego założenia, co pewnie niektórzy nie będą lubili, że dobrze, mogę pomóc 10, 100, 1000 ludziom, ale czy nie lepiej, żebym ja wyedukował na przykład 50 terapeutów, z których każdy przyjmie kolejnych kilka tysięcy ludzi i będzie to jakby szerszy wachlarz dobrego działania. Ja wiem, że dla każdego najważniejszy jest problem tu i teraz, który on ma i chciałby to szybko rozwiązać, ale to niestety pomogę tylko jednemu, a wolałbym większej ilości, także przepraszam, ale inaczej na ten moment się nie da. Mhm. Dobrze, to faktycznie wiemy, że ten kontakt jest z sobą bardzo utrudniony, więc korzystajcie z tego, że dzisiaj Ryszard jest na żywo i możecie pytania mu zadać. Ryszard, czy ty widzisz czat? Nie. Nie widzisz czata. Dobrze, to my będziemy tutaj z Dawidem próbowali wybierać ciekawe pytania. Nie wiem, co to znaczy ciekawe, no bo to nie jest obiektywne. Dawid, ja będę je widział podświetlone, czy mam samemu wybierać i... Mhm. Dobrze, poczekajmy jeszcze tylko na jedną rzecz. No, prawie 500 osób już jest z nami na żywo, także bardzo fajnie. Temat zdrowia jest mega potrzebny i ciekawy. Nawet o takiej porze, bo nagrywamy o nietypowej porze. Nie mogliśmy dzisiaj później zacząć ze względów też organizacyjnych i technicznych, no ale o 17 prawie 500 osób na żywo to jest super liczba. Mhm. Dobrze, pytanie, które ja widzę. O, super. Jak można wzmocnić wzrok? W nawiasie jest komputer. Czy Ryszard w tym temacie możesz coś podpowiedzieć? No cóż, jeśli jest komputer, to jest ciężko wzmocnić wzrok, tak żeby on nie psuł się, no bo niestety jak się patrzy cały czas w jednym kierunku przez ileś godzin, to niestety te wszystkie mięśnie słabną, w związku z tym ta percepcja i zmiana ostrości jest mocno zaburzona. Zawsze zalecam, ale sam na to cierpię, bo też pracuję mnóstwo godzin na komputerze i człowiek się po prostu zapomina, po iluś tam godzinach sobie przypomnę, że głową nie pokręciłem w prawo, w lewo, że nie poruszałem oczami, nie popatrzyłem w tamten róg, w tamten, w dolny, w górny, nie pokręciłem naokoło oczami i tak dalej. A to są przecież podstawowe absolutnie ćwiczenia, które wręcz należy robić i to nie tam raz na dziennie czy raz na tydzień, tylko dosłownie co pół godziny, co kilkanaście minut, bo w normalnym życiu, gdy chociażby idziemy na spacer, to przecież nie idziemy wpatrzeni tylko w jeden punkt i tymi oczami, gałkami ocznymi nie ruszamy, tylko patrzymy, jaki tam tak przeleciał, co na drzewie jest, co pod drzewem i tak dalej, czyli ciągle mamy zmianę tego, na co patrzymy, więc trzeba to jak najbardziej do warunków naturalnych dostosować. To jest takie typowo, nazwijmy to, normalne i mechaniczne.
Natomiast no, przede wszystkim trzeba suplementować duże ilości luteiny, astaksantyny i trzeba bardzo dbać o zdrową jakość wątroby. Nie zapominajmy o tym, że jeśli ktoś siedzi dużo godzin przed komputerem, to jest w pozycji takiej 90 stopni, gdzie praktycznie brakuje ruchu mięśni w jamie brzusznej. W związku z tym przecież ta wątroba też nie ma tego właściwego ruchu, a narządy trawienne mają to do siebie, że one doskonale pracują wtedy, kiedy one są po prostu aktywne i tak obrazowo powiedzmy naciągane we wszystkie możliwe strony w ciągu dnia. Taka pozycja stagnacyjna jest najgorszą z możliwych, w związku z tym no też jakaś aktywność fizyczna byłaby dobra, ale pomijając już aktywność fizyczną, co to znaczy zdrowie wątroby? To znaczy, że jeżeli ona jest praktycznie, no można powiedzieć, prawie, oczywiście nie jest nieruchoma, tak, bo by była już martwa, ale powiedzmy to na potrzeby zrozumienia, że jest prawie nieruchoma przez ileś tam godzin dziennie, to siłą rzeczy tam jest dużo łatwiej o stagnację, czy to tej energii życiowej, która płynie w naszym organizmie przez nasze meridiany, a którą zarządza właśnie wątroba, czy to krew, którą też w dużej części zarządza wątroba. Oczywiście mówię tu trochę z grubsza, żeby tylko zdać sobie z tego sprawę, i jest łatwo o tak zwaną stagnację. Gdy następuje stagnacja, to następuje osłabienie funkcji wątroby, bóle podżebrowe, czerwone oczy, bóle głowy i tam mnóstwo innych i bardzo nieciekawych rzeczy. I w związku z tym musimy to popatrzeć od strony takiej, że przede wszystkim ruszać się, i druga rzecz, gdyby się coś takiego stało, to trzeba iść do kogoś, kto ma dobrą wiedzę z medycyny chińskiej, żeby tę stagnację z wątroby usunąć. No ale to, że się usunie i znowu się po tym będzie się działo, to pomoże tylko na chwilę, więc tu trzeba cały czas mieć to na uwadze. Bo w medycynie chińskiej wątroba odpowiada za oczy, stąd ten apel o dbanie właśnie o wątrobę. Mhm. Dobrze, następne pytanie. Z tego co widzę zaznaczone, mamy pytanie takie. Czy pan Ryszard je węglowodany? I tam jest chyba dalsza część pytania, na przykład z pełnego przemiału, jak dobrze widzę. Pan Ryszard żre wszystko. Dlatego, że w Biblii pisze, że cały pokarm na ziemi jest dla nas, więc ja unikam głupawki pod tytułem jem tylko warzywa, a jeśli już warzywa, to tylko surowe, broń Boże nie gotowane, albo tylko gotowane, nie surowe, albo tylko samo keto, albo nie wiadomo co. Okazuje się, że i to młody lekarz ze Stanów Zjednoczonych prowadził tam swoje badania i eksperymenty, że nabawiamy się oporności insulinowej wtedy, kiedy spożywamy tylko węglowodany albo tylko dietę keto, co byłem, przyznam szczerze, mocno zdziwiony tym, bo cały czas myślałem, że dieta keto to jest właśnie absolutnie coś, co nie powoduje oporności insulinowej, ale okazuje się, że przy dłuższym jej stosowaniu też powoduje oporność insulinową i w zasadzie najlepszą dietą, jaką możemy tutaj mieć, to jest dieta mieszana węglowodanowo-ketogenna i nie ma innej opcji. I powiem szczerze, gdy się o tym dowiedziałem, to wtedy przypomniałem sobie wstecz ileś lat, bo ja też w związku z tym, że jestem takim, jak to Francuzi mówią, gourmand, czyli taki lubię sobie tam do podniebienia dogodzić, tak? Oczywiście musi tam być ileś sosów, ileś tam różnych rzeczy, żeby mi to wszystko smakowało. Więc no, siłą rzeczy od czasu do czasu trzeba troszeczkę organizm oczyścić, więc idę na dietę dr Dąbrowskiej i powiem szczerze, nigdy na niej się dobrze nie czułem. Później po jakimś czasie idę na dietę keto, po niej przez początkowy okres czuję się wręcz fenomenalnie, ale później jakoś to się zmniejsza, ten poziom z takiego dobrego samopoczucia i zauważyłem, jak sobie wróciłem pamięcią wstecz, że rzeczywiście ta u mnie dieta mieszana, zrównoważona działa absolutnie najlepiej. To dokładnie dopiero zrozumiałem wtedy, kiedy trafiłem na te badania tego lekarza amerykańskiego. Także po raz kolejny potwierdza się to, żeby nie iść za, a nie chcę tu może użyć jakiegoś takiego mocnego słowa, tak, ale za ludźmi, którzy coś tam odkryli i uważają, że chwycili Pana Boga za piętę. Bo skoro mamy cały pokarm na ziemi dany nam do dyspozycji, to po prostu mamy go zdroworozsądkowo używać. Mhm. Dobrze, następne pytanie, też bardzo ciekawe i bardzo ważne. Paweł pyta. Tak, to będzie to pytanie, Dawid? Paweł pyta, jak usunąć szybko i skutecznie metale ciężkie z organizmu? No szybko to z tego, co ja wiem, to się nie da. Skutecznie w zależności jaki to jest typ człowieka, czy to jest typ powiedzmy chudego człowieka, czy to jest typ grubaska.
Jeżeli typ grubaska, to mamy dużo większy problem, dlatego że metale ciężkie są najczęściej otoczone tkanką tłuszczową po to, żeby w organizmie nie rozrabiały, więc tutaj trzeba bardzo umiejętnie najpierw zgubić wagę i jednocześnie wprowadzając substancje, które będą wiązać z krwiobiegu metale ciężkie po to, żeby nie nastąpiło wtórne samozatrucie. Wielu ludzi nie zdaje sobie zupełnie sprawy z tego niebezpieczeństwa i myśli tak, dobrze, no to ja się tu będę odchudzał i metale ciężkie wylecą równocześnie. No niekoniecznie, dlatego że tam jest taki mechanizm, który częściowo te metale ciężkie zawraca z powrotem do organizmu. Więc tu jednocześnie trzeba by zastosować właśnie tak zwane wychwytywacze metali ciężkich. Natomiast ludzie, którzy są szczuplejsi, no mają o tyle lepiej, że tych metali ciężkich poza jakimiś tam skrajnymi przypadkami, które wynika prawdopodobnie gdzieś tam z tego, że coś tam albo konkretnie spożywali, albo pracują w takim środowisku, to raczej zbyt dużo ich nie mają, chociaż dzisiaj w zasadzie każdy pacjent nadaje się na dobrą sprawę do tego, żeby go otruwać z metali ciężkich. No tak to z wielkiego, nazwijmy to, grubsza wygląda. Mhm. Postaramy się odpowiedzieć jak największą ilość pytań. Nie będziemy wchodzić w szczegóły w jedno zagadnienie, bo wtedy byśmy się skupili przez kilkanaście minut na jednym pytaniu, ale z szacunku do Was, a jest już Was ponad 600 osób i cały czas będzie więcej, no bo zbliżamy się do takiej godziny powrotu z pracy. Także kolejne pytanie. Dlaczego mówi Pan, że picie kawy jest zdrowe, skoro to nieprawda? Czy to dlatego, że jest Pan już uzależniony od kawy i nie może rzucić i jest to swego rodzaju efekt wyparcia? Kawa to narkotyk. Jeszcze raz, początek zgubiłem. Początek, okej. Pyta człowiek, dlaczego mówi Pan, że picie kawy jest zdrowe, skoro to nieprawda? Czy to dlatego, że jest Pan już tak uzależniony od kawy i nie może jej rzucić i jest to swego rodzaju efekt wyparcia? Kawa to narkotyk. Rozumiem. No powiem szczerze, że to gdzieś musiałem się chyba przejęzyczyć, jeśli mówiłem, że kawa to jest zdrowa, bo od bardzo, bardzo dawna, w zasadzie od samego początku, kiedy zacząłem pisać książki czy jeździć z wykładami, to jasno podkreślam, że bazując na starych badaniach naukowych, kawa ewidentnie w takiej postaci, w jakiej jest nam serwowana, raczej nie wygląda na to, żeby była zdrowa, z tego prostego powodu, że to jest przez organizm traktowane jako toksyna i dlatego, że organizm musi się zmobilizować, żeby w krótkim czasie tą toksynę usunąć, daje tą dawkę takiego odczuwania większej ilości energii. Oczywiście nie można tutaj zaprzeczyć, że kawa ma w sobie mnóstwo mikroelementów, ale tu należy rozróżnić dwie rzeczy. Ziarno kawowe, które można spożywać, chrupać sobie po prostu, to jest w zasadzie błogosławieństwem dla nas, natomiast z tego wszystkiego, co wiem, sama kawa nie jest dla nas zdrowa, więc jeśli gdzieś powiedziałem, że jest zdrowa, to nie wiem w jakim kontekście i ewidentnie to coś tam chyba się przeoczyłem albo zagalopowałem. Dlaczego piję kawę? No piję kawę dlatego, że powiedziałem, to jest dla mnie zapachowo, dosłownie jak narkotyk. Nie znaczy, że nie mogę się tego pozbyć, bo już co najmniej 2 razy w życiu robiłem sobie przerwy od kawy na rok, 2 i nie było z tym problemu, poza pierwszymi 2-3 miesiącami, które są ciężkie do przetrwania, że tak powiem. Natomiast tylko dlatego, że ten zapach no, wabi mnie, tak, dosłownie, to tą kawę może nie tyle nawet piję z wielkim smakiem, co delektuję się samym zapachem. No i przy okazji tam parę łyków zawsze wezmę, nie powiem, żeby nie. Idźmy dalej. Pytanie od Gosi Rybczyńskiej. Czy jest szansa pomocy osobie po radioterapii? Szyja. 9 miesięcy temu powikłania, utrudnione przełykanie, nawet płynów, czy to wzrosty, ciągła suchość w jamie ustnej i gardle, brak smaku i apetytu. No to typowe objawy radioterapii. No jeżeli ktoś się decyduje na takie drastyczne metody leczenia, no cóż później można powiedzieć, ja to zawsze, no, powiem szczerze, no nie chcę być tutaj złośliwy, bo ja rozumiem, że ktoś mógł czegoś w porę się nie dowiedzieć. No to jest też zrozumiałe, że no człowiek szuka tej pomocy i wierzy tym, którzy mu mówią. No ale z drugiej strony, jak ja mówię tak, jeżeli ktoś zawierzył tym, którzy mu taką radioterapię zalecili i ma takie efekty uboczne, to dlaczego teraz nie pójdzie do nich i od nich nie oczekuje pomocy, czy wręcz ich nie zmusza do udzielenia mu tej pomocy? No chyba byłoby to logiczne, skoro ktoś coś zepsuje, niech to przynajmniej naprawi. Natomiast zdaję sobie sprawę, że to jest no, nie do osiągnięcia praktycznie rzecz biorąc, ale nie znaczy, że ja bym osobiście do takiego lekarza nie poszedł i na pewno bym poszedł i mocno bym mu życie zatruł. Ale co teraz można zrobić? No teraz można ewentualnie iść do kogoś dobrego z medycyny chińskiej, żeby ewentualnie próbował odbudować tam poprzez różne mechanizmy tą suchość w ustach, w gardle, którą ktoś ma i troszkę spróbować ulżyć. To jest tak, jeżeli tam zostały pewne komórki radioterapią mocno uszkodzone, jeśli nie całkowicie dezaktywowane, no to
Pytanie, czy w ogóle da się ich jeszcze przywrócić do normalnego funkcjonowania i życia, bo nie zapominajmy, że przecież radioterapia to nie jest coś nieagresywnego, to jest wręcz przeciwnie coś super agresywnego. Więc od takich technik ja tu nikogo oczywiście nie odciągam, bo jeśli ktoś jest przekonany i wierzy, że to mu pomoże, to każdy ma wolną wolę, bo to jest jego zdrowie. Natomiast ja osobiście bym naprawdę, gdyby już absolutnie, ale to absolutnie nic nie pomogło, nie miałbym absolutnie żadnego pomysłu na cokolwiek innego i widziałbym, że to jest być może jeszcze coś, co uszkodzi mi zdrowie, bo wiem, że to uszkadza zdrowie, ale pozwoli go jakoś tam przedłużyć to życie, no to pewnie bym się zdecydował, ale to nigdy pierwszy krok. Także no nie ma, przynajmniej z mojej wiedzy tutaj super jakiegoś produktu. Chociaż co prawda piszę o jednym wrak, to nie wyrok. Nie pamiętam w którym rozdziale w tej chwili, bo to tak rzuciłem jako ciekawostkę, więc nigdy do tego nie przywiązywałem wagi, ale tam można informację znaleźć, że jeden produkt jest tam, który bardzo pomaga to przetrwać. Mhm. Zanim zadam następne pytanie, reżyserka przypomniała mi, żebym przypomniał o poradniku zdrowia, czyli takim zbiorze wiedzy, którą przygotowaliśmy wraz ze wszystkimi gośćmi w kwestii zdrowia, którzy pojawili się na kanale. Ryszard jest tutaj jednym z autorów i też podzielił się swoją wiedzą. To jest potężny poradnik, obecnie w formie e-booka, ale wkrótce również w formie fizycznej. Link macie na czacie. Ale dzisiaj nie jesteśmy tutaj po to, żeby zajmować się e-bookiem, tylko żeby jak najwięcej wyciągnąć z tej wiedzy i z tych pytań. Także wracamy szybko do następnego waszego pytania. Widzę zaznaczone pytanie Asi, tak? Pytanie Asi. Asia pyta tak, czy picie witaminy C może spowodować uszkodzenie szkliwa zębów i kamienie nerkowe? Jak je najlepiej suplementować? Jak ją najlepiej suplementować? Już dawno dowiedziono w Stanach Zjednoczonych, że witamina C nie powoduje kamieni nerkowych, ale ta głupawka niestety ciągle się utrzymuje w Polsce na poziomie lekarzy i oni tutaj sieją dosyć mocny zamęt, natomiast absolutnie nie mam żadnej wiedzy na ten temat, by miało uszkadzać szkliwo. Nie mówię, że nie uszkadza, nie mam na ten temat żadnej wiedzy, więc ciężko mi się odnieść. Mhm. Dobrze. Dawid, poprosiłbym cię o przesunięcie, bo nie widzę pytań. Było tam pytanie o poziom witaminy D, chyba też widziałem gdzieś. A to może zadam, bo zadam je z pamięci, bo pamiętam, że ktoś pytał o to, jaki powinien być według ciebie lub w zależności od tego, o kim mówimy, o jakiej osobie, poziom witaminy D3. Powiem to tak, przestańmy iść jak ślepcy przed siebie na zasadzie, że ktoś krzyczy, że je daje witaminę i to nieważne w tym momencie jaka, jest najlepsza na świecie, to wszyscy się czepiają tej witaminy i tylko o niej myślą. Wszystkie witaminy są ważne w naszym organizmie, wszystkie bez wyjątku, dlatego że brak każdej jednej z nich powoduje takie czy inne zaburzenia. Witamina D i witamina C zostały prawdopodobnie najlepiej ze wszystkich przebadane, przynajmniej z tych informacji, które zostały nam udostępnione. W związku z tym no, wszyscy dostali, że tak powiem, olśnienia, że jedna czy druga witamina, czy tam jeszcze może kilka innych, to tylko te i żadne inne. Nie podchodźmy do tego w ten sposób. Popatrzcie, jak jest zbudowana natura. Natura jest zbudowana tak, że jak się bierze jabłko, to tam nie ma samej witaminy C czy D, czy jakiejkolwiek innej, tylko to jest kompleks witamin. I tak samo jak weźmiecie jakikolwiek inny pokarm. I na to zwrócił człowiek, którego niezwykle szanuję, Jonathan Wright, który właśnie przywrócił nam wiedzę na temat kwasu żołądkowego, to on opracował wiedzę na temat biohormonów i jeszcze tam kilku innych rzeczy, człowiek o niezwykle dużej pokorze i równie wielkiej wiedzy. Powiedział tak, jeżeli nie wiesz, co zrobić, to patrz, jak Stwórca to wszystko zorganizował i przestań się wymądrzać i być mądrzejszy od niego, bo na pewno ci się to nie uda. To jest numer jeden. Jak ktoś już to wie, to jakie poziomy, a co mnie obchodzą poziomy, że tak powiem. No ktoś się tu teraz roześmieje mi w twarz i powie, o czym ten facet w ogóle opowiada. Drodzy Państwo, jeżeli wyjdę na pełne słońce w środku lata i jestem rozebrany i na tym słońcu przebywam, to w ciągu gdzieś godziny, dwóch łapię około 200-300 tysięcy jednostek witaminy D3 pod warunkiem, że mam wystarczającą ilość cholesterolu w organizmie i nie spożywałem olejów rafinowanych, bo to akurat mocno zaburza wytwarzanie witaminy D, więc o jakim poziomie my mówimy? Jeżeli ja teraz codziennie będę na takim słońcu w szczycie lata przebywał, to proszę mi powiedzieć, ile ja tych jednostek w sobie nagromadzę i proszę mi odpowiedzieć teraz, który poziom jest właściwy. No wiadomo, że jeśli to już będzie gdzieś tam nisko, poniżej tych 40 jednostek, no to już wręcz należy to w tym momencie suplementować. No ale tutaj takie sztywne normy, no
No nie da się tego, przynajmniej moim zdaniem, tak sprowadzić tylko do od do. Należy to troszeczkę w szerszym kontekście jakby rozumieć. Mhm. Dobrze, tutaj reżyserka mi przypomniała, żebym nie zapomniał, więc powiem teraz, zanim zadam następne pytanie. Ryszard będzie jednym z prelegentów na konferencji, którą organizujemy dla widzów kanału. To jest konferencja, gdzie pojawi się wielu gości, którzy tutaj na tym krześle albo na tym siedzieli i nagrywaliśmy z nimi odcinki podczas ostatnich lat, ponad 4 lat kanału. Będzie można na żywo z Ryszardem się spotkać, poznać go, zadać pytania, no żeby porozmawiać, także zapraszamy 2 grudnia do Wieliczki na konferencję agenta specjalnego. Zaraz myślę, że pojawi się tutaj link, bo jeszcze troszkę biletów nam zostało. Wracamy do pytań. Pytanie od Kasi Fin. Kasia pyta, czy dieta dr Dąbrowskiej może pomóc przy niezłośliwym guzie tarczycy? Dawid, nie widzę pytania. Okej. Druga część, przepraszam. To może jeszcze raz. Czy dieta dr Dąbrowskiej może pomóc przy niezłośliwym guzie tarczycy i co jeszcze można zrobić, aby w naturalny sposób pozbyć się takiego guza? No to jest pytanie w zasadzie bez odpowiedzi, dlatego że to jest uzależnione wszystko od danego organizmu, co się w nim dzieje. Przyczynówka polega na tym, że ja nie strzelam rozwiązaniem, bo ktoś rzuci hasło pod tytułem na przykład guz tarczycy i ja już mam 5 produktów, które w każdym przypadku tego guza rozpuszczą. Nie ma czegoś takiego. Są produkty, które bardziej tutaj należy zastosować, ale generalnie trzeba zobaczyć, które funkcje w organizmie są zaburzone, które mechanizmy je odtworzyć i wspomóc działaniem objawowym, czyli daniem czegoś, co właśnie pomoże szybciej tego guza usunąć. Czyli ja całkowicie od końca do tego, można powiedzieć, się biorę, a tak naprawdę biorę się od samego początku, bo koniec to jest właśnie ten guz na tarczycy. I teraz jeśli my będziemy tylko skoncentrowani na tym, jak usunąć tego guza, a na przykład w przypadku kobiety nie będziemy kojarzyli czy łączyli tego, że na przykład są jakieś zaburzenia chociażby okresu, czy też wątroba nie pracuje jak należy, no to możemy z tym guzem osiągnąć co prawda sukces, ale nie uregulujemy całego funkcjonowania organizmu. Natomiast w tej mojej metodzie cały czas chodzi o to, żeby uregulować te wszystkie aspekty, które w końcowym efekcie dały tego guza na tarczycy. Teraz już tak trochę krócej. Dieta dąbrowska w zasadzie przecina wszystkie szlaki nowotworowe, więc jak najbardziej tutaj ma wszelkie wskazania do tego, żeby takiego guza usunąć. Tylko znowu, ale jeżeli to jest osoba słaba, wątła, oziębła, w żadnym wypadku nie sugerowałbym stosowania takiej diety, dlatego że ta dieta jeszcze bardziej wyziębi i osłabi. W takim przypadku należy stosować dietę keto i ewentualnie po takim sensownym wzmocnieniu organizmu przejść na dietę dr Dąbrowskiej. Tu nauczmy się naprawdę myśleć, zanim coś zrobimy. Czyli jeżeli organizm jest na przykład mocny, silny, taki widać, że tej energii jest pełno, to jak najbardziej możemy na tą dietę dąbrowską kogoś skierować i wręcz to będzie dla niego idealna dieta. Ale jeżeli z kolei, jak powiedziałem, jest ktoś słaby, wątły i tak dalej, bez dużego poziomu energii, to wręcz nie wolno mu na taką dietę iść, bo co prawda założenie jest takie, że w każdym przypadku ta dieta Dąbrowskiej usuje toksyny i jakieś guzy na czarach. Niedobrze, no to jest prawda, tylko że przy okazji co się stanie jeszcze w organizmie takiego i czy to ewentualnie będzie korzystne dla tego organizmu. Dlatego trzeba to też wziąć tak sensownie pod lupę. I to musi być zastosowane do jednostki, o której trzeba coś wiedzieć. Mówię, tego typu myślenie to jest ciągle myślenie, którymi nas programowano od praktycznie urodzenia, że ty się nic nie martw, masz ból głowy, to weź sobie tabletkę na ból głowy, a ból głowy może pochodzić z 20 różnych kierunków i jedna tabletka tylko wyciszy ból głowy, ale niczego nie reguluje. Natomiast jak wchodzimy w przyczynówkę, to możemy po kolei te drogi wszystkie powykluczać i w końcowym efekcie okaże się, że głowa nie boli, ale też ten ból więcej nie wraca. Więc tutaj o to chodzi, mi się wydaje. Dokładnie tak. No, Ryszard, mamy ponad 800 osób już na żywo, także No jak tylko 800, to kończymy. Myślę, że sporo osób jest zainteresowanych tematem, więc uznajmy, żebyśmy też dali widzom informację, że nagrywamy dzisiaj tego live'a może nawet do godziny 18, bo jest sporo pytań, także spróbujmy odpowiedzieć na jeszcze kilkanaście pytań. Pytanie następne od Rafała. Jaką miętę pieprzową w kropelkach kupić, by była zdatna do spożycia? Pytając sprzedawców dostępnej w internecie mięty pieprzowej, mówią, że nie nadają się do spożycia.
No, trzeba przede wszystkim kupić od producenta, który ma dobrą jakość takiej mięty. No, takim dla mnie sprawdzonym producentem jest firma Pranarom, która tutaj w Polsce ma swego przedstawiciela, bodajże chyba w Krakowie, jeśli dobrze pamiętam, i te olejki są absolutnie najwyższej jakości, jakie przynajmniej ja znam, bo znam osobiście tego człowieka, który jest szefem tej firmy, wyrobiłem u niego wszelkie możliwe szkolenia i to jest po prostu nie tylko, że fachowiec, bo jest z wykształcenia farmaceutą, ale to jest hobbysta do sześcianu, więc on naprawdę żyje tym 24 na dobę i on wkłada serce w te swoje olejki, żeby to były produkty, no nie, że tak powiem, z pozamiatanych śmieci, tylko naprawdę z tego, co najlepsze się da wyciągnąć. Możesz jeszcze raz powiedzieć nazwę tej firmy, bo może nie wszyscy słyszeli? Ja nie powiem. Okej, no to trzeba przewinąć live'a. Pranarom. Dobrze. Lecimy pytanie kolejne, tym razem o młody jęczmień. Patrykos pyta, sok z młodego jęczmienia i chlorella, czy warto stosować ją cały czas? Prosiłbym Ryszarda o szerszą opinię tych substancji. W zasadzie ja jestem przeciwnikiem tego, żeby cokolwiek stosować cały czas, dlatego że może po prostu to nie być organizmowi najnormalniej w świecie potrzebne, a zasypywanie go danymi składnikami, które są ekstrahowane później z danego pokarmu, mogą też spowodować w dłuższej perspektywie czasu jakieś tam, powiedzmy, efekty uboczne, które jest pioruńsko ciężko zdiagnozować. Już miałem kilkunastu takich pacjentów, którzy się odżywiali wszystkim, co było po prostu najlepsze z najwyższej półki za najwyższą cenę, bo po prostu ich stać na to było. No i przychodzili tam po 2-3 latach, jeden to nawet chyba po kilku miesiącach przyszedł, jeśli dobrze pamiętam, no i byli, można powiedzieć tak brutalnie rozwaleni. I powiem szczerze, miałem niezwykły problem, żeby z tych ludzi zdiagnozować, bo no ciężko, znaczy nie miałem opracowanej jeszcze techniki na ten moment wtedy, żebym wiedział, jak wyłapać, że zaburzenia się mogą brać właśnie z przedawkowania czegoś. A chlorella czy właśnie jęczmień mają dużo takich substancji, które uważa się, że to jest zdrowa żywność, można ją spożywać cały czas. No to nie wiem, no każdy musi w zasadzie do siebie to dostosować i ja bym jednak zalecał robienie przerw, przynajmniej tego typu, że spożywam coś wartościowego przez 3-4 dni w tygodniu, 2-3 dni robię przerwy, żeby ten organizm miał szansę jakby na usunięcie tego nadmiaru. Czy spożywam przez na przykład 3 tygodnie i co najmniej tydzień robię przerwy, żeby mu też zrobić oddech, a po kolejnych 2 miesiącach robię miesięczną przerwę. To dla mnie jest to logiczne, natomiast spożywanie codziennie, dlatego że ktoś tam powiedział, że to należy spożywać, nie, to nie przemawia to do mnie zupełnie. Mhm. Takie myślę, że racjonalne podejście. Pytanie kolejne od Marii. Jak leczyć cukrzycę stopnia pierwszego? Nie wiem. Lecimy dalej. Szacunek za też I, taką i, odpowiedź. i, i bym był niezwykle wdzięczny za kontakt do kogoś, kto w ogóle umie leczyć cukrzycę typu 1. Z mojej wiedzy nie ma na dzień dzisiejszy ani techniki, ani sposobu, ani takiego człowieka, który by to wiedział, jak to zrobić. Znaczy, Mhm. jest kilka przesłanek, jak się za to wziąć, natomiast nie jest to nic, co byłoby sprawdzone na tyle, by to można komuś polecać na ten moment. Joanna pyta, czy ta rozmowa będzie nagrana. Zerkam tutaj na Dawida. To normalnie będzie wstawione jako film na YouTubie, tak jak wszystkie inne. Będzie można sobie to w dowolnej chwili obejrzeć jeszcze raz. Tomasz Parcheta. Witam. Jak pan Ryszard ale dziwnie jest napisane. Jak pan Ryszard podejdzie do przewlekłego zapalenia stawów, które nastąpiło prawdopodobnie po boreliozie i co myśli o oczyszczaniu wątroby metodą, to jest chyba Hanna, tak? Hanny Clark? Chudy Clark. Chudy Clark, okej, zapomniałem imienia. No więc co myślę? No, to tutaj nie ma specjalnie co myśli, bo te mechanizmy są dosyć mocno odkryte. W Polsce jest uważane, czy w Europie po stronie medycyny akademickiej, że bolerioza praktycznie wynika tylko i wyłącznie z ugryzienia kleszcza, co jest oczywiście absolutnym błędem, dlatego że medycyna chińska nam tutaj mówi, że może to być tak zwany syndrom B. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale to jest atak zewnętrznego czynnika, który przenika aż do stawów, tam się kumuluje, zagnieżdża i w związku z tym zaczyna robić dolegliwości bólowe, więc jeżeli pójdziemy tylko tym sposobem, że to jest zaburzenie wynikające z ugryzienia kleszcza, jeśli to będzie zaburzenie wynikające z ugryzienia kleszcza, no to
no nie powiem, że to jest łatwe, ale to jest no w zasadzie łatwe do wyleczenia, tylko trzeba wiedzieć jak. Natomiast jeżeli tylko się na tym skoncentrujemy i okaże się, że ten problem ze stawami nie wynika z ugryzienia kleszcza, no to nie mamy w zasadzie, pozostając tylko w tej filozofii leczenia i w tym rozumieniu, żadnego innego wyjścia. Natomiast idąc do medycyny chińskiej, wiedząc, że to jest syndrom B, możemy naprawdę temu człowiekowi bardzo pomóc. Jeszcze dopowiem do tego pytania, które było wcześniej odnośnie tego, czy live będzie nagrany. On będzie nagrany i on będzie na YouTubie, tam w miejscu, gdzie wszystkie filmy widzicie, ale jest tam taka zakładka jak na żywo, bo jeśli nie klikniecie w zakładkę na żywo, no to ten film nie będzie widoczny. Pytanie następne. Dawid Myszka, jak wyleczyć zaawansowaną boleriozę? Ile może to trwać i czy jest to ile może to potrwać i czy jest to możliwe? Aha, czy jest to możliwe wyleczenie całkowite? No powiem tak, wystarczy przeczytać Rak to nie wyrok. Tam podaje jeden olejek eteryczny, tylko specyficzny typ tego olejku, który zażywany przez 6 tygodni praktycznie wybija wszystkie zakażenia, w tym pochodzące właśnie od kleszcza, więc sugeruję tam głębiej się z tym zapoznać i rozwiązanie się znajdzie. To trwa leczenie około 6 tygodni. Mhm. Myślę, że jest jeszcze trochę osób, które nie znają książki, znaczy może słyszały, także prośba o wrzucenie tam linku do książki Ryszarda. A następne pytanie, żebyśmy tutaj jak najwięcej tej wiedzy upchnęli. Tam było fajne pytanie. Okej. Wyświetliło się. A tu jest bardzo trudna nazwa, muszę się skupić. Dawid, wyświetlisz mi to na czacie? Bo będę miał większe literki. Spondylortopadia? Tak to się nazywa? Spondyloartopatia? Z objęciem stawów obwodowych. Tak to chyba dobrze przeczytałem. Czy pan Ryszard słyszał o tej chorobie i ma ewentualne jakieś zalecenie, sposoby na wyleczenie się oprócz leczenia biologicznego i metrypredu? Znaczy, mówiąc uczciwie, znam nazwę, natomiast w tej chwili nie kojarzę dokładnie na czym polega, ale jeśli dobrze kojarzę, jest to choroba autoimmunologiczna. Więc jeżeli jako taka, to czy jest do wyleczenia, nie potrafię na to odpowiedzieć bez znajomości pacjenta i bez przynajmniej podejścia do niego dwu-trzykrotnego, żebym wiedział, jak ten organizm reaguje. Teoretycznie wszystko jest do wyleczenia, praktycznie niestety nie, gdyż nie mamy takiej pełnej wiedzy tak ad hoc, tak? Więc tutaj trzeba by dokładnie zobaczyć, co się tam dzieje i po raz kolejny zwrócę tutaj uwagę na funkcje, które są zaburzone i też na ten syndrom bio, o którym dopiero wcześniej mówiliśmy. Mateusz, czy arytmię serca można załagodzić lub usunąć ziołami? Proszę o odpowiedź, bo nie mam siły już do niej. Bardzo proszę o odpowiedź. Dlatego, że jest najprawdopodobniej źle leczona ta arytmia, dlatego no, ona potrafi się mocno dać człowiekowi we znaki. Pierwszą rzeczą, którą należy tutaj stosować, i to generalnie tu jest akurat taki prosty schemat, więc mogę o nim powiedzieć. Bardzo dobre sukcesy mam w leczeniu arytmii, stosując wysokie dawki potasu i magnezu. To jest leczenie numer 1. Natomiast leczenie numer 2 to jest to, o czym lekarze no niestety zielonego pojęcia nie mają, dlatego nie są w stanie mocniej pomóc pacjentom. Tu chodzi tutaj o połączenie tej osi serce-nerki. Dlatego, że jeżeli nerki nie dają właściwej energii do serca, to serce po prostu nie będzie dobrze pracować. A jeżeli energia serca nie będzie schodziła do nerek i nerki tej energii nie złapią, to nie ma tego wzajemnej takiej relacji i w związku z tym następują te zaburzenia. I mówię, to jest schemat, tak, który przede wszystkim w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę. Po raz kolejny, należy iść w przyczynówkę i zobaczyć, co jeszcze oprócz tego mechanizmu, bo może to być jedyny mechanizm i wystarczający, żeby tą arytmię usunąć, ale jeżeli nie, to co? Jeżeli nie, to trzeba zobaczyć wszystkie funkcje w organizmie po kolei, łącznie z pracą organów, które mogą wpływać na czy to nerki, czy to serce, czyli cała. No niestety chyba mamy tutaj znowu problem z internetem. Gdzieś na łączach między Ryszardem a nami, czyli między Wrocławiem a Katowicami. Już nam się to wydarzyło w pierwszych minutach, ale Ryszard wrócił po chwili. Potwierdźcie mi na czacie, czy faktycznie jest tak, że słychać mnie, a nie słychać Ryszarda. Ale najprawdopodobniej tak jest, więc poczekamy. Ryszard wrócił ostatnio po 30 sekundach do nas, także liczymy na to, że się to ponownie uda.
Tak jak mówiliśmy już dzisiaj w trakcie tego live'a, no już mamy prawie 1000 osób, więc widzę, że ten temat zdrowia jest bardzo, bardzo potrzebny i bardzo potrzebujecie tego tematu i jest mnóstwo, są setki pytań. Będzie okazja spotkać Ryszarda na konferencji 2 września w Wieliczce. Link macie na czacie. Jeśli chcecie porozmawiać, poznać go na żywo, no i przede wszystkim popytać, porozmawiać o jakichś waszych problemach, tematach, przeżyciach zdrowotnych, no to warto się tam pojawić. Chyba 2 grudnia oczywiście, tak tu mi Dawid podpowiada, 2 grudnia w Wieliczce, wszystkie szczegóły w linku, który na pewno znajdziecie na czacie, a widzę, że Ryszard się pojawił. Ryszardzie, mieliśmy drugi raz taką sytuację, że niestety zamroziło nam ciebie tutaj na ekranie, nie było ciebie słychać. No ale to tak czasem bywa ze Ślązakami. Człowiek gada, a oni nie słyszą, nie? A jak przyjeżdża do studia, to jest zupełnie inaczej tutaj z nami rozmawia. Ale dobrze. Dzisiaj ci No, wybaczam. to Na konferencji jak będziesz, to będziemy ja inaczej rozmawiać. będę mógł w studiu być grzeczny, no teraz mogę pokutować. No jest daleko jest od nas, także może sobie to pozwolić. Dobrze, pytanie kolejne. Może przejdźmy do pytania następnego, bo nie wiem, gdzie urwaliśmy, żeby nie odtwarzać całości. Sylwia Janicka. Dzień dobry. Co podawać osobie z chorobą Parkinsona? Po raz kolejny to samo. Trzeba zobaczyć wszystkie funkcje, które są zaburzone. Przestańmy myśleć wycinkowo. Jak Parkinson, to i to i ma pomóc. To tak nie działa. Po prostu nie działa. Gdyby to tak działało, to by wszyscy byli zdrowi i praktycznie nie mielibyśmy problemu z chorobami, zwłaszcza przewlekłymi. Więc pragnę zwrócić Waszą uwagę na to, że jeżeli są choroby przewlekłe i nie są one tak do wyleczenia tym systemem, tym schematem, jaki jest ogólnie znany, czyli coś tam jest i na to tabletka, czy jakiś tam zastrzyk, to znaczy, że ten schemat leczenia i to podejście jest po prostu do luftu i można go wyrzucić do kosza na śmieci. Ogromnie ciężko jest przebić się przez te programy, które, jak powiedziałem, od dzieciństwa wszystkich nas nasączali, bo to jest po prostu łatwy program, tak? Jak jeszcze raz powtórzę, boli cię głowa, to weź tabletkę i ból ci zniknie. No i co z tego, jak mechanizm jest nieuregulowany? Jeśli to jest jednorazowe zdarzenie, no to w porządku, głowa przeszła, nie, więcej nie boli, ale jeżeli to jest coś nawracającego, to co ty tą tabletką chcesz wyleczyć? I tak samo tutaj, jeżeli jest Parkinson, to przede wszystkim jest to choroba autoimmunologiczna, jest to zaburzenie systemu nerwowego, w konsekwencji hormonalnego, więc trzeba wszystkie te mechanizmy, które są współistniejące, po prostu na piechotę po kolei sprawdzać. Tu nie ma, ja nie znam cudownego rozwiązania na to. Świetną metodą jest klawiterapia, od której na pewno bym zaczął, ale później metale ciężkie, wszelkiego rodzaju zakażenia różnymi patogenami, które są brak minerałów, brak witamin, czy zbyt może dużo niektórych substancji w organizmie. Psychoanaliza przecież jest tutaj absolutnie niezbędna do tego, bo skoro ktoś ma Parkinsona i on drży, to znaczy jaki on ma mechanizm w sobie i co w życiu u niego spowodowało, że on przy jakiej sytuacji drży, bo to się nie bierze z powietrza. Więc to są wszystko programy, które mamy, więc naprawdę tu wchodzi w takich ciężkich jednostkach chorobowych cały łańcuch przyczynowo-skutkowy, który po raz kolejny powtórzę jest zapisany na tym bardzo podstawowym poziomie, wrak to nie wyrok. A później tego wyższego uczę oczywiście w szkole. To już jest o wiele bardziej wszystko rozwinięte. Idziemy dalej. Widzę, że Regina Bukowska pozdrawia nas z Australii, także Wow. oglądają nas nawet tam. Pytanie następne wyświetliło nam się już tak. Zapytaj proszę, co na ciągle powracający kaszel u dziecka 6 lat atakuje zazwyczaj skrzela? No co, muszę po prostu odpowiednią kombinację ziołową wykonać i to wszystko. Trzeba iść do kogoś, kto ma dobrą znajomość medycyny chińskiej, żeby to rozgraniczył, czy to bierze się z niedoboru na przykład in, czy jest za dużo powiedzmy tam innych czynników, jak flegmy, czy czegoś innego i odpowiednio tego skomponował mieszankę, która zadziała i się to skutecznie usunie. To są proste rzeczy. Tam było bardzo ciekawe pytanie, Dawid, o oddawanie krwi. Nie wiem, czy widziałeś. Jeśli nie znajdziesz, to możesz następne, a później je w trakcie możesz znaleźć. O pyłku kwiatowym na przykład też widzę pytanie ciekawe. Czy pyłek kwiatowy można suplementować cały czas, czy z przerwami, czy pierzga ma podobne właściwości? Ja powiem tak, jeśli ktoś ma do dyspozycji pierzgę, to może stosować pierzgę, bo ona jest jeszcze tam bardziej jakby obrobiona, nazwijmy to w tym procesie przez nasze pszczółki. Natomiast nic się nie stosuje cały czas. Tak jak powiedziałem wcześniej przy którymś pytaniu, jeśli przy stosowaniu pyłku pszczelnego na pewno sugerowałbym, żeby przynajmniej 2 dni w tygodniu odstawić go, po to, żeby ewentualnie organizm mógł sobie poradzić z nadmiarami. Tak faktycznie było.
że ten zdrowy rozsądek, 5 dni i 2 dni przerwy, albo 4 dni i 3 dni przerwy, a przy miesięcznych kuracjach, no to faktycznie kilka miesięcy stosowania i potem nawet miesiąc przerwy, żeby organizm się przystosował do tego albo oczyścił z nadmiarów. Chyba znowu, Dawid, mamy problem z tak połączeniem, bo znowu mi się tutaj Ryszard zamroził, ale zaraz nam pewnie wróci. No, my w międzyczasie sobie wymyślimy, wybierzemy sobie jakieś ciekawe pytania, których znowu na czacie przybyło. Zerknę sobie na zegar, bo umówiliśmy się, że będziemy z Ryszardem tutaj do godziny 18 dzisiaj, czyli zostało nam jeszcze 9 minut. Jeśli macie jakieś pytania, które chcecie zadać Ryszardowi, to w tym momencie jest czas, żeby napisać je na czacie. Halo, słychać mnie? Tak, tak, wróciłeś po raz trzeci. Ja tylko w tym czasie powiedziałem, że mamy jeszcze w tym momencie 8 minut. No i jeszcze kilka pytań. Okej, słyszałeś, dobrze. Wolny człowiek. Czy jest jakiś skuteczny sposób na usunięcie pasożytów z wątroby? Sposobów jest sporo, tylko trzeba zobaczyć, jaki to jest typ pasożytu, bo niektóre pasożyty wymagają specyficznych, powiedzmy, środków. I teraz pytanie, dlaczego one się tam zagnieździły? No prawdopodobnie tu będzie zaburzony poziom kwasu solnego w żołądku, który nie wycina tych pasożytów przy wejściu do żołądka jak należy. To jest, przypuszczam, że może być taka sytuacja, albo być może nawracająca co jakiś czas taka sytuacja, niekoniecznie utrzymująca się cały czas. Kolejną rzeczą to tu to, co mówiłem wcześniej, stagnacja w wątrobie. Skoro tam pasożyty się zagnieździły, to prawdopodobnie mają dobre warunki do rozwoju, więc warto byłoby tą wątrobę dobrze wyczyścić i wtedy ją, czy jednocześnie usunąć te pasożyty z niej. Mhm. Pytanie, które było o oddawanie krwi. Ja je pamiętam, mniej więcej ono brzmiało tak. Co myślisz o oddawaniu krwi z takiego ludzkiego punktu widzenia? Wiadomo, że to jest potrzebne, ale z takiego medycznego punktu widzenia, jaki to ma wpływ na organizm? No, na pewno to, że organizm przyspiesza te mechanizmy, które wytwarzają krew, więc mamy tą krew jakby młodszą, można to w ten sposób chyba powiedzieć. Chociaż te czerwone działka krwi i tak są przecież w dosyć krótkim okresie czasu usuwane z organizmu i na ich miejsce wytwarzane nowe. Powiem tak, nie znam jakichś przesłanek medycznych wybitnych ku temu, żeby to miało służyć bardzo ku zdrowotności, że tak powiem. Na pewno to troszeczkę coś tam pomaga, ale to nie jest jakieś, przynajmniej nie mam wiedzy na ten temat, żeby to było coś super uderzającego. Mhm. Pytanie kolejne, tu nam się wyświetli zaraz. Jak można wyciągnąć małżonkę z bólów stawów biodrowych metodami zapobiegania, a nie inwazji chirurgicznej? Już ją przekonuje do wymiany stawów, co moim zdaniem jest za szybko dla osoby w wieku 46 lat. Aha, już ją przekonują, rozumiem. No przede wszystkim po raz kolejny zacząć od dokładnej diagnostyki według łańcucha przyczynowo-skutkowego, zobaczyć, co tam u niej jest zaburzone, czy tam psychika. No generalnie ludzie, którzy mają problemy ze stawami, to mają taki dosyć, no nie można powiedzieć, że wszyscy jednakowi, ale są tam jakieś programy mentalne, które należy usunąć. Jedną z takich głównych rzeczy, oczywiście nie potwierdza się to w 100% u wszystkich, ale z takich najczęściej jakby powtarzających się programów, to jest to, że ci ludzie nie potrafią przyjmować miłości. To jest coś na zasadzie takiej, że ktoś przyniósł kwiaty, o to przecież mogłeś przynieść ten bukiet większy, tak? Albo mogłeś go przynieść wczoraj, a nie dzisiaj. Ktoś coś okazuje czułość, no dobrze, no ale to teraz akurat nie mam ochoty na czułość, bo jestem zajęty pracą i ciągle jest coś nie tak w tej dziedzinie. No ale to oczywiście jest bardzo indywidualna sprawa i to by należało to mocniej rozgraniczyć. Tam już mówiłem wcześniej o syndromie BI, o też ugryzieniu kleszcza, więc to wszystko należałoby jak najbardziej wziąć pod uwagę oraz to, że jeżeli są takie stawy, no szukam ciągle, że tak powiem, lekarza, ale nietypowego, myślącego Polaka, który się dowie o tej technice i za 5 minut on już będzie taki mądry, że będzie ją robił, tylko takiego, z którym ja mógłbym współpracować, bo znam tą technikę, której się nauczyłem, regeneracji stawu, która działa średnio u około 80, 75-80% ludzi, że powoduje regenerację tych stawów. Około 15 powoduje to, że człowiek nie ma bólu, a pozostała część to jest taka, że w ogóle ta technika na nich nie działa, ale jest to naprawdę wysoko skuteczna technika.
Najchętniej bym taką tutaj w Polsce robił, ale mówię, muszę mieć człowieka, który jest z moralnie prostym kręgosłupem, a nie polski cwaniaczek, dowiem się i ja jestem wtedy guru. Następne pytanie. Tutaj widzę, że Anna Kocur pyta, chyba już drugi raz, owsiki u dziecka, jak skutecznie leczyć? Nie wiem, nie zajmuję się w ogóle wiekiem dziecięcym, nie znam się na tym. Idziemy zatem dalej. Magdalena, proszę o poradę. Jak wyleczyć zapalenie zatok szczękowych? Stosowana antybiotykoterapia bez efektów. No tak, no i Okej. Internet nas dzisiaj nie oszczędza. Ryszardzie, pewnie nas słyszysz, ale my cię nie słyszymy. Myślę, że to jest ostatnia awaria na tej linii, ale wiem, że po 30 sekundach pewnie do nas wrócisz i mamy jeszcze 3 minuty transmisji, więc zdążysz wrócić i odpowiedzieć na to pytanie. Zanim tutaj Ryszard pojawi się ponownie, to ja przypominam, że będzie możliwość 2 grudnia w Wieliczce pod Krakowem na konferencji naszego kanału poznać Ryszarda na żywo, bo będzie jednym z prelegentów. Link do wszystkich informacji o konferencji macie na czacie. Ryszard, 1000 ludzi. Ryszard, 1039 osób, w tym momencie ponad 1000 ludzi, a ty się zamrażasz i ciebie nie ma. Co to ma być? słyszałeś mnie czy nie? No nie, mieliśmy znowu, czyli to pytanie, które zadała Magdalena od samego początku, jeśli mogę prosić, od nowa. Ale to mnie słychać teraz już czy nie? Teraz słychać, tak. Okej. To było pytanie na temat leczenia zapalenia zatok. Zatok szczękowych, tak jest. Antybiotykoterapia to jest, no dobrze, nie skomentuję, jaka to jest technika leczenia. Macie w książkach Rak to nie wyrok podany środek na leczenie zapalenia zatok. To jest coś około strony 140, tylko nie pamiętam w której książce. I on leczy wszelkie zapalenia zatok i w zasadzie można powiedzieć, że jest gwarancja na wyleczenie tych zatok. Teraz pytanie, czy trzeba będzie brać tylko 7 dni, czy może 10 albo 14, to jest inna sprawa. Natomiast powiedzmy nawet chronicznie nawracające zapalenia zatok za każdym podejściem on leczy w 100%. Do tej pory nie trafił mi się nawet jeden człowiek, u którego by to zapalenie zatok po tym olejku nie zniknęło. Także warto spróbować i za każdym razem, kiedy będzie ponowny nawrót tych zatok, stosować ten olejek dokładnie według tego przepisu, co piszę w tych książkach, Rak to nie wyrok. I zobaczycie, że te zapalenia zatok zaczną się w czasie przesuwać. Będą w coraz odleglejszym czasie, a w którymś momencie się po prostu skończą. Pytanie od Ryszarda. Co robić z rosnącymi polipami na woreczku żółciowym? Czy wyciąć woreczek? W żadnym wypadku, jeżeli są polipy, przynajmniej nie na tym etapie, bym powiedział, zawsze warto spróbować czegoś innego. Jeśli są polipy, to prawdopodobnie jest tam za dużo wilgotnego gorąca w woreczku żółciowym, co wynika z zaburzonej funkcji wątroby i też prawdopodobnie nadmiernego gromadzonego stresu i gniewu w sobie, bo woreczek żółciowy to jest organ odpowiadający za tak zwane emocje czy stres małego generała, to znaczy, że to są najczęściej inteligentni ludzie, którzy najczęściej są bystrzejsi od swoich przełożonych, ale w związku z tym, że są bystrzejsi, nie mogą się z tym wychwylić, no bo wiadomo, jakie byłyby konsekwencje na przykład w pracy z czymś takim. Więc jeżeli taka jest sytuacja, to sugeruję naprawdę mocno popracować tutaj nad właśnie wątrobą, woreczkiem żółciowym, ewentualnie tam niedoborami. Znowu regulujemy funkcję, tak? Czyli tu trzeba wszystko zobaczyć, co może być w poprzek dobrej pracy wątroby woreczka żółciowego, czyli znowu się pojawia tutaj dobry fachowiec medycyny chińskiej. I ja bym od tego zaczął. Jeżeli ewentualnie to w ogóle nie da żadnych efektów, no trzeba by naprawdę dobrze się zastanowić, co robić dalej. Ale absolutnie końcowym, że tak powiem, końcową decyzją, przynajmniej w moim przekonaniu, to powinno być myślenie o usunięciu woreczka żółciowego. Ja miałem kiedyś podobną sytuację, ale nie polipy, tylko miałem po prostu zablokowany woreczek żółciowy. Poszedłem do chirurga, zrobił mi diagnozę, wow, jutro pan przychodzi, pana operujemy. Ja mówię, no chwila, ale to dlaczego operujemy? Nie ma innego sposobu? No nie, no woreczek nie ma. Ja mówię, panie doktorze, to teraz mi pan wytnie woreczek, za pół roku mnie zacznie boleć głowa, to co, przyjdzie i pan mi głowę usunie? Popatrzył na mnie jak na wariata.
Powiedział, jak cię będzie mocno bolało, to wrócisz, ci wytnę i będziesz miał święty spokój. Ja mówię, dobrze, to ja się zastanowię. I jak widzicie, w życiu jest tak, że jeżeli człowiek już szuka i jest zdecydowany znaleźć rozwiązanie na jakiś problem i zdecydowanie powie nie jakiemuś no, takiemu dziadowskiemu, powiedzmy, podejściu, to wszechświat mu daje rozwiązanie. Okazało się, że dosłownie kilka dni później trafiłem na człowieka, który prowadził kurs osteoakupunktury. Lekarz francuski wziął mnie na ten kurs, gdzie w ogóle już miał 100% stanu liczbowego, ale tak go wymęczyłem przez jeden cały dzień, gdzie nieszczęśliwie koło mnie akurat siedział. Popatrzcie, jaki przypadek. Byliśmy na jakimś kursie obaj, gdzie siedział koło mnie, jak mi powiedział, że co on może zrobić, jak mi blokować woreczek, to go męczyłem bardziej niż z tego kursu, on tam wiele nie skorzystał. W każdym razie wziął mnie wtedy na ten kurs. Pierwszego dnia mi ten woreczek żółciowy odblokował i okazało się, że mam go do dnia dzisiejszego i wcale nie musi być usuwany. Więc nie dajmy się od razu wkręcić w tryby pod tytułem, że najlepiej coś wyciąć. Być może operacja będzie konieczna, ja nie mówię, że nie, przecież tutaj tego pana nie znam. I może to być jedyne rozwiązanie, które się okaże właściwe, natomiast ja bym absolutnie w pierwszej kolejności spróbował wszystkiego innego. Dziękujemy w imieniu osoby pytającej, w imieniu Ryszarda. Teraz Sylwia. No, dla Ryszarda musi dobrą tutaj odpowiedź. No, dokładnie tak. Przeciągniemy troszkę tego live'a. Obiecałem, że będzie do 18, ale chyba nam się znowu Ryszard zawiesił, także poczekamy, aż Ryszard wróci. On nas słyszy z tego, co się dowiedzieliśmy. Jak wraca, to on nas słyszy, więc pozdrawiamy cię, Ryszard. My ciebie nie słyszymy, jesteś zamrożony. Dobrze, że tylko na chwilę, że się odmrozisz za chwilę. Może pytanie o mrożone jedzenie zaraz się pojawi. A tak na serio to jest pytanie od Sylwii Janickiej. Ja może już je zadam, bo jeśli ty nas słyszysz, widzowie też widzą, no to ty już będziesz przygotowany. Jak się odmrozisz i będziesz odpowiadał, będziemy mieli czas zaoszczędzony. Pytanie Sylwii Janickiej. Jak powstrzymać atak przeciwciał na własne komórki w chorobie autoimmunologicznej? Dziękuję. Czy mnie słychać? Tak, słychać. Czy słyszałeś pytanie Sylwii Janickiej? Tak, słyszałem, ale już wiesz, naprawdę będziemy musieli kończyć, więc odpowiem jeszcze na to pytanie. To nie jest akurat prosta sprawa, teoretycznie jest to prosta, no po prostu trzeba powstrzymać atak autoagresji, tak? No ale gdyby to było takie proste jak pstryknięcie z palca, no to wszyscy by te ataki powstrzymywali i cała autoagresja by praktycznie nie istniała. Mamy pewne rzeczy, mamy pewne zioła, które mogą spowolnić czy nawet odwrócić proces autoagresji. I taki jest docelowy jakby kierunek w leczeniu danej autoagresji, jakakolwiek by ona nie była, ale tu ponownie, znowu musimy wejść we funkcje, które są w organizmie. Tu nie działamy absolutnie tak jak medycyna akademicka przyczynowo, bo to po prostu nie daje rezultatów. Przecież na takie rzeczy oni tylko stosują najczęściej sterydy jakieś, żeby stany zapalne zmniejszyć. No to niestety powiedzmy jest efektywne, znaczy na szczęście jest efektywne, że zmniejsza tam powiedzmy dyskomfort, natomiast no, nie leczy to z tego, co ja przynajmniej wiem, tej dolegliwości u źródła, u podstawy. Więc po raz kolejny wchodzimy głęboko w funkcję, diagnozujemy cały łańcuch przyczynowo-skutkowy, naprawiamy to, co tylko jest zaburzone i jednocześnie wtedy dodajemy te środki, które mają szansę jeszcze przyspieszyć jakby odwrócenie tej autoagresji. No to jest skomplikowany i długotrwały proces, to często trwa nawet 2-3, czasem więcej lat, żeby to odwrócić. Bo to niejako trzeba organizm nauczyć inaczej się zachowywać i przywrócić mu tą właściwą pamięć działania. Dobrze, dziękujemy. Ryszard, to było ostatnie pytanie, czy jeszcze zadamy jedno? No jeszcze jedno i kończymy. Okej, to jest szansa dla kogoś, kto to pytanie zadał. O, chyba Żaneta, tak? Dawid? Żaneta Oziębała. Czy są jakieś książki na temat medycyny chińskiej, które warto przeczytać? Jestem laikiem i chcę zgłębić podstawy. No dla mnie trudne pytanie, dlatego że ja nie uczę się medycyny chińskiej po polsku, tylko po angielsku, więc na potrzeby mojej szkoły medycynę chińską ja tłumaczyłem na język polski, nie korzystając z polskich opracowań. Mam nadzieję, że są. Słyszałem od znajomego, że właśnie dr Błaszczyk był takim wielkim guru na Polskę. Właśnie przymierzam się do tego, żeby kupić jedną jego książkę, zobaczyć. No z tego, co mi opowiadał, to naprawdę gość wiedział, co robi i wiedział, co na ten temat pisze. Także może od niego zacząć. Pewno są też inni autorzy, no niestety nie znam, więc nie mogę tutaj pomóc.
Okej, obiecaliśmy, że to będzie ostatnie pytanie, także chciałbym podziękować przede wszystkim Tobie, Ryszard, za czas poświęcony i mnóstwo Przyjemność po wiedzy mojej stronie. i odpowiedzi na te kilkadziesiąt pytań. No i chciałbym podziękować wszystkim Wam, którzy się tutaj pojawili podczas tego live'a. W tym momencie jest znowu ponad 1000 osób, ale myślę, że dużo więcej przewinęło się przez tego live'a. No i chcieliśmy Was zaprosić do Krakowa, a dokładnie do Wieliczki 2 grudnia, gdzie będzie można na żywo spotkać Ryszarda i tam pewnie sobie porozmawiać przez kilka godzin. Ryszard będzie z nami przez cały dzień w sobotę, także wszystkie linki macie na czacie. Ryszard, bardzo, bardzo dziękuję. Miłego wieczoru życzę. Sobie bardzo dziękuję Tobie, dziękuję Państwu i wszystkiego dobrego. Do Wszystkiego zobaczenia. dobrego. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć.